Na początku każdego roku kulinarny świat opanowuje prawdziwe szaleństwo. Jest to związane z premierą corocznej edycji pewnej małej, niepozornej, czerwonej książeczki. Mowa oczywiście o przewodniku Michelin. Jak to się stało, że producenci opon stworzyli jeden z najbardziej opiniotwórczych przewodników kulinarnych na świecie? I co właściwie oznaczają słynne gwiazdki? Wbrew pozorom, Michelin wcale nie jest pierwszym przewodnikiem na świecie. Pierwszy przewodnik powstał w 1803 roku, został stworzony przez Grimauda de la Reynière'a i był to almanach smakoszy. Przewodnik Michelin powstał prawie 100 lat później, bo w 1900 roku producenci opon, bracia André i Edouard Michelin, stwierdzili, że chcieliby wypromować kulturę jeżdżenia samochodem we Francji. W tamtym czasie bardzo mało było samochodów we Francji, a oni produkowali przecież opony. Dlatego stworzyli książeczkę, w której zawarli adresy hoteli, miejsc, w których można było naprawić usterkę techniczną samochodu, stacji benzynowych, zakładów różnego rodzaju właśnie związanych z samochodami, tak żeby jak najbardziej tę podróż ułatwić. Twierdzili, że jeśli Francuzi stwierdzą, że podróżowanie samochodem jest fajną sprawą, to po pierwsze kupią samochód, a jak kupią samochód, to kupią też ich opony. Przewodnik w 1904 roku zawitał do Belgii, natomiast w 1911 powstała jego wersja brytyjska. W okresie I wojny światowej nie był wydawany, powrócił tuż po niej i aż do 1920 roku był rozdawany za darmo. Natomiast, jak mówi rodzinna anegdota Michelinów, pewnego razu bracia przyszli do warsztatu samochodowego i zobaczyli, że sterta ich przewodników podpiera stół. Stwierdzili wtedy, że jeśli ktoś za coś nie płaci, to nie przywiązuje do tego uwagi. Dlatego wprowadzili opłatę i cenowo kosztował 7 franków przewodnik Michelin właśnie w 1920 roku. W 1923 po raz pierwszy w przewodniku pojawiły się restauracje niezależne od hoteli, ponieważ wcześniej brano pod uwagę tylko i wyłącznie te restauracje hotelowe. Podczas II wojny światowej znowu mamy zawieszenie działalności przewodnika Michelin. Natomiast ciekawostka, w 1939 roku zaczęto wykorzystywać mapy przygotowane przez Michelin do celów wojskowych, ponieważ były one tak dokładne. Jeśli chodzi o ekspansję światową, to do Ameryki przewodnik zawitał dopiero w 2005 roku, natomiast w Japonii pojawił się w roku 2007 i to właśnie w japońskim Tokio jest najwięcej gwiazdek, najwięcej restauracji z gwiazdkami. Jeśli chodzi o gwiazdki, na samym początku trzeba powiedzieć, że są one przyznawane restauracjom, a nie szefom kuchni. Dlatego jeśli szef odejdzie z danej restauracji, nie zabiera gwiazdki ze sobą, tylko ta gwiazdka zostaje przy danej restauracji i tym samym gwiazdki nie są nagrodami, nie są czymś rzeczowym, są po prostu pewnego rodzaju opinią inspektorów Michelin. Gwiazdki powstały w 1926 roku. I początkowo najlepsze restauracje dostawały tylko jedną gwiazdkę. 5 lat później Michelin wprowadził system oparty na 3 gwiazdkach i zmienił kolor okładki z niebieskiej na czerwoną. Warto też pamiętać, że Michelin wydaje przewodniki takie typowo turystyczne, co zobaczyć w danym miejscu i tak dalej, i one z kolei mają kolor okładki zielony. Każda restauracja może dostać od 1 do 3 gwiazdek. Jedna gwiazdka oznacza bardzo dobrą restaurację, przy której śmiało możemy się zatrzymać w trakcie podróży. To jest bardzo dobra restauracja w swojej kategorii. 2 gwiazdki oznaczają świetną kuchnię, która warta jest nawet tego, żebyśmy zboczyli z trasy naszej podróży, zrobili objazd po to, żeby zjeść w danym miejscu. 3 gwiazdki to kuchnia wyjątkowa, kuchnia absolutnie fantastyczna, która warta jest podróży jako cel sam w sobie. Do tego warto pamiętać, że gwiazdki Michelin, restauracje oznaczone gwiazdkami, stanowią jedynie 10% wszystkich lokali opisanych w przewodniku.
W przewodniku Michelin jest bardzo wiele innych symboli, które są tam oprócz gwiazdek i te symbole się łączą. Restauracja może dostać gwiazdki, ale też te inne symbole. Jednym z takich najważniejszych symboli jest wschodząca gwiazdka, przyznawana dla restauracji, które w przyszłości mogą dostać tą gwiazdkę prawowitą. Taką wschodzącą gwiazdkę dostało na przykład Atelier Amaro, które rok później dostało gwiazdkę normalną. Do tego w przewodniku mamy takie symbole jak sztućce. O ile gwiazdki skupiają się tylko i wyłącznie na tym, co dostajemy na talerzu, na jedzeniu, o tyle symbol łyżki i widelca dostaje lokal za wystrój, obsługę i ogólną atmosferę. Można dostać od 1 do 5 zestawu sztućców i one występują też w różnych kolorach, to znaczy są sztućce czarne i sztućce czerwone. Jeśli są czerwone, oznacza to, że w lokalu panuje wyjątkowo przyjemna, przytulna atmosfera. Kolejnym symbolem jest bib gourmand, czyli główka bibendum. Bibendum, czyli ludzik Michelin. To jest symbol przyznawany za korzystny stosunek jakości do ceny. Mówimy tutaj o cenie 3 dań, przystawki, dania głównego i deseru. Dostają je lokale, które ten stosunek jakości do ceny mają najkorzystniejszy. Natomiast dla każdego kraju są pewne progi, ile powinien kosztować mniej więcej taki posiłek. I na przykład dla Francji, Włoch i Hiszpanii to jest około 36 euro. Tym, czym najbardziej chwali się Michelin, są jego inspektorzy. Inspektorzy odwiedzają restauracje anonimowo, płacą za swoje posiłki, także właściciel restauracji czy kucharz nigdy nie wie, czy dana osoba to inspektor, czy nie. Do tego o tą anonimowość bardzo mocno się dba i oni nie mogą w ogóle rozmawiać z prasą. Do tego zaleca się im, żeby najlepiej nie zdradzali tego, czym się zajmują rodzicom czy partnerowi. Jeśli chodzi o ilość inspektorów, to jest ich około 80. To są osoby w wieku tak średnio 40 lat i warunkiem, żeby zostać inspektorem jest to, że co najmniej przez 5 lat dana osoba pracowała w zawodzie związanym z hotelarstwem lub gastronomią. Żeby zostać takim inspektorem, trzeba przejść szereg rozmów kwalifikacyjnych. Do tego później każdy inspektor, bez względu na to, gdzie działa, jedzie do Francji, czyli do siedziby Michelin, żeby poczuć tę siłę tradycji i to zobowiązanie, jakie nakłada na niego ponad 100 lat działania przewodnika. Później przechodzi szkolenie już w restauracjach z europejskim inspektorem. Na przykład jeśli to jest kandydat z Ameryki, to musi przejść szkolenie pod okiem inspektora europejskiego, z którym chodzi do restauracji i porównuje swoje oceny dań z ocenami tego inspektora już zawodowego. Inspektorzy jedzą 2 posiłki restauracyjne dziennie, czyli około ponad 200 na rok, poza weekendami, bo weekendy są dniami wolnymi. Praca inspektora jest pracą bardzo trudną, też dlatego, że to jest praca samotna, że wiąże się z jedzeniem samotnie, ponieważ nie można za bardzo zapraszać znajomych ze sobą. Do tego jeszcze wiąże się z praktycznie byciem cały czas w podróży, ponieważ to jest przemierzanie setek tysięcy kilometrów, często tylko po to, żeby zjeść w danej restauracji, potem wsiąść do samolotu i polecieć gdzie indziej albo po prostu pojechać na drugi koniec kraju. Czytałam ostatnio artykuł, który wprawdzie ukazał się kilkanaście lat temu i to jest artykuł Lunch with M. Na stronie New Yorkera możecie go znaleźć. W tym artykule udało się dziennikarzowi New Yorkera porozmawiać z jedną z inspektorek. Oczywiście ten lunch był zaaranżowany, to bardzo długo trwało w ogóle, zanim on się z nią umówił i nawet nie poznał podczas tego lunchu jej imienia. Ona tam mówi między innymi taką rzecz, że jak ocenia danie, to nie jest kwestia gustu. To nie jest kwestia tego, czy ona coś lubi, czy nie, czy jej smakuje, czy nie, tylko to jest kwestia analizy. Ona musi po prostu rozłożyć to danie na czynniki pierwsze, tym samym pokazuje to, co leży u podstaw przewodnika Michelin, czyli to, że smak jest czymś obiektywnym, czymś, co można rozłożyć na czynniki pierwsze i zanalizować zgodnie z danymi kryteriami. Później jest taka fajna scena na koniec tego lunchu, kiedy ten dziennikarz pyta tą kobietę, no to co teraz będziesz robić, jak spędzisz popołudnie? A ona mówi, że wiesz, do późnych godzin nocnych będę wypełniać raport, ponieważ raporty muszą być wypełniane po każdej wizycie w restauracji,
restauracji. One są bardzo szczegółowe. Jest 5 głównych kryteriów, którymi kierują się inspektorzy. I to jest tak, po pierwsze jakość składników, które zostały podane i faktycznie oni muszą wypisać wszystkie składniki, które znalazły się w daniu. Po drugie, umiejętności techniczne szefa kuchni i umiejętność łączenia różnych smaków na talerzu. Po trzecie, kreatywność. Po czwarte, stosunek ceny do jakości, która znajduje się na talerzu. I po piąte, kryterium najbardziej kontrowersyjne, consistency angielskie, czyli stałość, spójność, konsekwencja w budowaniu menu. I właśnie przez to piąte kryterium wiele restauracji musi na swoje gwiazdki długo czekać. Dlatego, że jeśli założymy fenomenalną restaurację, która ma genialne menu, to prawdopodobnie ona nie dostanie gwiazdki ani w tym roku, ani w następnym. Dlatego, że w przewodniku Michelin liczy się właśnie ta ciągłość. To, że nasze menu jest konsekwentne i że to nie jest tak, że w jednym roku jest super, potem jest beznadziejnie, a potem znowu jest ekstra. Musi być cały czas na najwyższym poziomie. W przewodnik Michelin też uderzyła sytuacja z 2003 roku, kiedy jeden z inspektorów, Pascal Remy, postanowił wydać swoją książkę o pracy inspektora. Poinformował o tym Michelin, oczywiście od razu został zwolniony, mimo że później się procesował, niewiele mu to dało. Natomiast w tej książce on właśnie opisuje, jak bardzo ciężka to jest praca też psychicznie, jak wielka presja jest na inspektorach, jak samotnie się oni czują podczas tych podróży, ale najważniejszą rzeczą, którą on mówi, to to, że wcale nie jest tak, jak deklaruje Michelin. To znaczy, Michelin deklaruje, że odwiedza każdą restaurację przynajmniej raz w ciągu 18 miesięcy. Remy mówi, że przy tej ilości inspektorów nie jest to absolutnie możliwe. Jeśli uda się odwiedzić jakąś restaurację raz na 3,5 roku, to jest duży sukces. Weźmy fakt, że w edycji europejskiej przewodnika z 2016 roku mamy 3660 hoteli i restauracji w ponad 44 miastach Europy z 20 krajów. To jest naprawdę ogromna liczba. Dlatego też w związku z ograniczoną liczbą inspektorów bierze się pod uwagę tylko kilka miast w danym kraju. Na przykład w Polsce inspektorzy odwiedzają restauracje tylko w Warszawie i w Krakowie. Jeśli otworzymy świetną restaurację w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, nie ma szans, żeby ona gwiazdkę zdobyła. De facto w Polsce mamy 2 gwiazdki, jedna restauracja to jest Atelier Amaro, która ma 1 gwiazdkę od 2013 roku, natomiast od zeszłego roku mają też warszawska Senses. Do tego potrzeba jest 4 wizyt, żeby dostać 2. gwiazdkę, minimum 4 wizyt, natomiast żeby dostać 3. gwiazdkę potrzeba aż 10 wizyt. I to doskonale pokazuje, dlaczego czasami ten proces potrafi trwać nawet kilka lat. Jest taki świetny dokument w całości do obejrzenia na YouTubie, który ja też jakiś czas temu polecałam, Michelin Madness of Perfection. I to szaleństwo perfekcji doskonale obrazuje to, o czym w kontekście przewodnika też często się mówi. To znaczy, że przewodnik Michelin jest odpowiedzialny za stworzenie szefów celebrytów. Przeczytałam kiedyś takie fajne zdanie, że zarówno dostanie gwiazdki, jak i jej odebranie jest przekleństwem. Jest klątwą. I coś w tym jest, dlatego że po pierwsze trzeba się strasznie starać, strasznie przepracowywać też, żeby tę gwiazdkę zdobyć. Jeśli ma się 1 gwiazdkę, trzeba starać się zdobyć 2. Później trzeba starać się zdobyć 3. Jak się ma te 3, to trzeba zrobić wszystko, żeby je utrzymać i to jest czasami trudniejsze niż zdobywanie tych gwiazdek. Strata gwiazdki natomiast jest absolutną kompromitacją w środowisku. Gwiazdkę straciło bardzo dużo szefów kuchni. Głośną sprawą było na przykład to, kiedy Gordon Ramsay stracił swoje 2 gwiazdki w nowojorskiej restauracji The London. No i chyba taką postacią, symbolem jest Bernard Loiseau, Francuz, który w 2003 roku, po tym jak doszły do niego plotki, że być może straci swoją 3. gwiazdkę, popełnił samobójstwo. To jest człowiek, symbol właściwie dzisiaj tego, jak pogoń za gwiazdkami może też zniszczyć czyjeś życie, ale też nie można mówić, że to jest tylko i wyłącznie wina przewodnika, ponieważ Loiseau był przepracowany, cierpiał od wielu lat na depresję, także to wszystko się jakby na to złożyło. W Japonii jest to duży problem, dlatego że Japończycy wcale nie są tacy zachwyceni tym, że dostają gwiazdki. Mówią, że ich lokale są za małe i że oni nie są
są w stanie przyjąć tego boomu, jaki następuje po otrzymaniu gwiazdki, tych tylu klientów przy zachowaniu tej jakości potraw jak do tej pory. Gwiazdki nie można oddać, nie można jej nie przyjąć, dlatego że gwiazdka nie jest nagrodą, nie jest rzeczą, gwiazdka jest po prostu opinią i dostajemy przewodnik, w którym jest nasza restauracja z przyznaną gwiazdką. Jak niby mielibyśmy ją odrzucić? Nie ma takiej opcji. Natomiast nie jest to niemożliwe. Między innymi szef kuchni Julio Biosca z restauracji Casa Julio w Hiszpanii w 2009 roku otrzymał gwiazdkę, ale z czasem, po kilku latach stwierdził, że ona mu przeszkadza, że on nie może być kreatywny, że musi się trzymać tego przeklętego 5. kryterium, czyli tej stałości i spójności. I cały czas musi robić takie potrawy fine diningowe. Natomiast on chciał zrobić coś prostszego po prostu i stwierdził, że dobra, on nie chce tej gwiazdki, bo ona ogranicza jego kreatywność. W 2013 roku całkowicie zmienił swoje menu i w 2015 roku gwiazdkę stracił. Także jest na to jakiś sposób. Zresztą wielu szefów kuchni również postępowało podobnie, twierdząc, że gwiazdka bardziej ich ogranicza niż pobudza do kreatywnego, twórczego działania. Michelin spotyka się z wieloma innymi też zarzutami. Do tego faktycznie mówi się, że Michelin faworyzuje kuchnię francuską, faworyzuje też ten klasyczny styl podawania potraw, że to muszą być restauracje bardzo eleganckie, z bardzo taką sztywną obsługą i taką przytulną, powiedzmy sobie szczerze, atmosferą. Natomiast Michelin od kilku lat stara się bardzo mocno uciec od tego wizerunku i premiuje m.in. restauracje z kuchnią etniczną, a w 2016 roku zrobił coś absolutnie bezprecedensowego, ponieważ po jednej gwiazdce dostały 2 budki z ulicznym jedzeniem z Singapuru. Czyli nagrodzono tak naprawdę street food. Co ciekawe, w jednej z tych budek kurczak z ryżem kosztuje niecałe $2. Do tego pojawiają się zarzuty, że najwięcej gwiazdek Michelin ma w Japonii. Dlatego, że mówi się, że prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że Michelin chce wprowadzić tam swoje opony i chce zdobyć sympatię Japończyków, dlatego tak hojnie rozdaje tam gwiazdki. Dyrektor generalny międzynarodowy przewodnika Michelin tłumaczy się z tego tak, że statystyki są po jego stronie. To znaczy w Japonii mamy 1,5 miliona lokali, w których można coś zjeść, a na przykład we Francji jedynie 100 000. Tym samym tych gwiazdek w Japonii również musi być więcej. Do tego Michelin jakby nie nadąża podobno za zmieniającą się sceną kulinarną, ponieważ strata gwiazdki czy dostanie gwiazdki trwa bardzo długo, więc Michelin nie jest elastyczny. Tak jak mówiłam, nie do końca jest wiadomo, jak często te restauracje są odwiedzane i czy rzeczywiście tak często są odwiedzane, jak być powinny. Poza tym, i to jest właściwie wada i zaleta przewodnika, Michelin nigdy nie komentuje swoich decyzji. To jest świetny zabieg marketingowy, to jest oczywiście wada, bo te restauracje nie wiedzą, co zmienić, na przykład jeśli straciły gwiazdkę i nie wiedzą, dlaczego ją straciły. Ale z drugiej strony to jest ogromna zaleta marketingowa, ponieważ Michelin buduje taką aurę tajemnicy wokół tego, dlaczego ktoś stracił czy zyskał gwiazdkę. A podobno gwiazdki są przyznawane na takich specjalnych Star Sessions, gdzie właśnie dyrektor generalny siada z inspektorami i każdą restaurację po prostu omawiają i zastanawiają się, czy przyznać jej gwiazdkę. Myślę, że z gwiazdkami jest tak jak z Oscarami. My możemy mówić, że to są nagrody polityczne, że ten film czy ta aktorka nie powinni dostać Oscara, natomiast tak naprawdę wszyscy tego chcą, a przynajmniej większość. I to nadal jest znak najwyższej jakości i bardzo prestiżowy symbol. No bo mówiąc o danym filmie czy restauracji, mówimy, to jest film, który zdobył 10 Oscarów. To jest restauracja, która ma 2 gwiazdki, 3 gwiazdki, więc to nadal jest pewien wyznacznik statusu. Mam nadzieję, że ten nurt bistronomii, który się narodził we Francji, czyli tego, że szefowie kuchni, ci wielcy szefowie kuchni odchodzą od fine diningu, to jest to nowe pokolenie szefów kuchni i tworzą bistra, w których podają jedzenie fantastyczne, ale w
bardziej nieformalnej atmosferze i bardziej przystępnej, jeśli chodzi o cenę, że ten ruch będzie się dalej rozwijał. Zresztą widać to po tym, jak te dwie budki street foodowe w Singapurze dostały gwiazdkę, że Michelin zaczyna to powoli zauważać, ponieważ jeśli my jemy w takich miejscach, to Michelin w końcu też musi podążać za zmianami, podążać po prostu z duchem czasu. Ja Wam już dziękuję. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę albo nawet zaszalejcie i zasubskrybujcie kanał. Także dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.